Cześć, witajcie na moim kanale. Jak każdy wie, Lexusy sprzed około 20 lat, ale i też auta każdej innej marki, które wychodzą z fabryki, nie przykuwają zbytnio uwagi swoim wyglądem, bądź też zwyczajnie nie wyróżniają się na tle innych aut. No chyba, że mówimy tutaj w tym momencie o wersjach specjalnych, bądź też o hipercarach za kilka worków pieniędzy. Zawieszenie seryjne sprawia, że wyglądają jak kozy, linia auta jest przeciętna, brzmienie silnika tak w zasadzie nie jest nawet słyszalne w serii. Felgi niczym szczególnym nie przykuwają uwagi, zwłaszcza jeśli są one w rozmiarze 16 cali. Jednak każdy, kto posiada auto, a nie stać go na wersje specjalne, bądź też tym bardziej na hipercara, chciałby, by jego auto wyglądało indywidualnie i jednak przykuwało tą uwagę, by każdy, widząc takie auto na drodze, odwracał za nim głowę, bądź też po prostu sam właściciel, zostawiając auto na parkingu, wysiadając z niego i patrząc na nie, był dumny z tego, że posiada to auto. By osiągnąć taki efekt, wystarczy zmodyfikować kilka dość niewielkich rzeczy, które mają wielkie znaczenie. Ja naliczyłem 7 takich newralgicznych rzeczy, które mają wpływ właśnie na wygląd auta, więc jeśli chcecie wiedzieć, jakie są to rzeczy, zostańcie do końca. I tak na pierwszym miejscu są oczywiście felgi. A to dlatego, że to felgi właśnie diametralnie zmieniają wygląd całego auta. I odpowiednio dobrany wzór, rozmiar oraz model felgi nie tylko poprawia jego wygląd, ale również odmładza je i dodaje charakteru. Jeśli zostawiliście już suba na moim kanale, a co za tym idzie, śledzicie losy mojego Lexa już od pewnego czasu, zapewne wiecie, że wcześniej moje auto na felgach 16, nie bójmy użyć się w tym momencie tego słowa, wyglądało jak gówno na kółkach. Patrząc teraz na to auto na felgach 18 i o wiele ciekawszym wzorze, wygląda znacznie ciekawiej, a nawet przykuwa uwagę innych. Tak więc z pewnością jest to numer 1, o czym powinniśmy pomyśleć na samym początku. Kolejna rzecz na mojej liście są to lampy, bądź też ich modyfikacja. Podobnie jak felgi znacząco zmieniają charakter auta i dodają mu zadziorności, najprostszą i najtańszą modyfikacją jest oczywiście przyciemnienie lamp folią, bądź też sprayem do przyciemniania lamp, jeśli mowa tutaj oczywiście o lampach tylnych. Lub też przyciemnienie środka lamp, który na ogół jest w kolorze srebrnym chromie, tak jak tutaj w tym wypadku, jeśli mowa oczywiście o lampach przód. Oczywiście wykonanie takich modyfikacji samodzielnie znacznie zmniejsza koszt takich przeróbek, jednak dla tych, którzy mają nieco więcej gotówki na takie zmiany, jest też opcja zakupienia lamp aftermarketowych, które te ciemne środki już mają, bądź też zlecenie zmodyfikowania naszych lamp, które mamy obecnie na aucie. Co niestety z przyczyn wiadomych nieco zwiększa koszt takiej przemiany. No i też trochę trwa, ponieważ w momencie, kiedy wymontujemy lampy, oczywiście nie możemy jeździć takim autem na co dzień. Numerem 3, który warto zrobić, by zmienić wygląd swojego auta, jest to przyciemnienie szyb, które nie tylko wpływa pozytywnie na wygląd auta, ale również niesie ze sobą inne plusy. Tak jak na przykład nie nagrzewanie się takiego auta, które stoi w dużym słońcu tak mocno, jak to jest przed oklejeniem takich szyb, lub też po prostu pod względem prywatności, czyli w przypadku, jeśli byśmy zapomnieli na przykład jakiejś wartościowej rzeczy zostawić schowanej w aucie, bądź też zabrać jej z auta, szyby ciemne uniemożliwią dojrzenie czegoś, że w ogóle coś tam na wierzchu leży. To oczywiście może skutkować tym, że po prostu złodziej nie wypatrzy żadnej okazji, żeby nas okraść. Następna rzecz, numer 4 na mojej liście, jest to zawieszenie, czyli potocznie nazywana gleba. Każde auto, które posiada nawet tylko same felgi, a jest zglebione, wygląda o niebo lepiej niż takie, które posiada felgi, kilka innych modyfikacji, a tej gleby nie ma. Najtańszym rozwiązaniem w takim przypadku jest oczywiście montaż sprężyn obniżających, które współpracują z oryginalnymi amortyzatorami. Trzeba jednak pamiętać, że w takim wypadku maksymalna wysokość, o jaką możemy obniżyć nasze auto, jest to 40 mm. Każde większe obniżenie może powodować nieprawidłową pracę amortyzatora, a co za tym idzie szybsze zużywanie się go. A to wszystko przez to, że pracują wtedy w innym zakresie niż określa to producent. Tak więc jeśli chcielibyśmy obniżyć auto trochę więcej, zaleca się jednak kupić zawieszenie gwintowane, bądź to jest cały komplet sprężyna plus amortyzator o charakterystyce sportowej, który po prostu pozwoli nam wtedy na obniżenie tego auta nieco więcej. Jeśli chodzi o mojego Lexa, mam zamiar oczywiście go obniżyć i będę to robił za pomocą sprężyn obniżających, co na moje potrzeby jest optymalnym rozwiązaniem, bo auto użytkuję na co dzień i nie chcę pogorszyć jego funkcjonalności, tak jak to było na przykład z moim Accordem, czyli poprzednim autem, które miało zawieszenie sportowe, do tego były zderzaki jeszcze obniżane, tak więc jazda po mieście to była naprawdę katorga. Następna rzecz, czyli numer 5, która dodaje smaczku do naszego auta, jest to lotka, bądź też spoiler. Nawet niewielka lotka zmienia już linię nadwozia samochodu i sprawia, że może on się podobać o wiele bardziej. Jednak można też przesadzić i wtedy nie wygląda to ani fajnie, ani estetycznie. I pamiętajcie, że nie zawsze bigger is better. Kolejnym akcentem, który wyróżnia auto zarówno wizualnie, jak i akustycznie, jest wydech. Lub też ściślej mówiąc sam tłumik końcowy, który do codziennej jazdy jest najlepszą opcją.
Jeżeli nie zależy nam na podnoszeniu mocy poprzez taką modyfikację, będzie to najlepszy wybór, ponieważ nadaje on lepszego brzmienia naszemu autu. Powoduje powstawanie banana na twarzy podczas wciskania pedału gazu, a nie jest z kolei tak uciążliwe, jeśli użytkujemy auta do dalszych tras i musimy robić większe kilometry. Co byłoby stanowczo bardziej uciążliwe w przypadku, jeśli zrobilibyśmy pełen przelot. I ostatnia, 7. już w tym momencie modyfikacja, która najbardziej zmienia wygląd auta, a z kolei jest dość kosztowna, to dokładki zderzaków oraz nakładki na progi. W zależności od takich dokładek, jakie wybierzemy, auto wygląda wizualnie na o wiele niższe oraz nabiera o wiele bardziej sportowego charakteru. A dlatego mówię tu o dokładkach, a nie o całych zderzakach, ponieważ według mnie są one trwalsze i w razie czego w każdym momencie możemy wrócić do stanu pierwotnego, tak jak wyglądało auto seryjnie. A kolejna kwestia, że mimo wszystko nie są one i tak kosztowne, jak są zderzaki. Tak więc to była lista 7 rzeczy, która jest moją subiektywną sugestią zmian, jakie pozwolą waszemu Lexusowi wyróżnić się na drodze. Oczywiście nie każdy musi się z nią zgadzać. Mimo wszystko mam nadzieję, że udało mi się podpowiedzieć, jakich zmian powinniście dokonać w swoim aucie i przede wszystkim jakie mają największe znaczenie, ale i również takich, które sprawi, że to auto, mimo że już jest wiekowe, będzie dalej cieszyć wasze oko i będziecie dumni z jego posiadania. Tak więc pamiętajcie o zostawieniu suba na moim kanale oraz lajka, jeśli film wam się podobał i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć!